Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes Przebudzenie. Rozejrzyjmy się jeszcze po tym domu. Brakuje mi kilka elementów i dlatego nie mogę go opuścić. Coś pominąłem, czegoś nie wziąłem. Tutaj mamy ten pistolecik, którego nie mogę zabrać do ekwipunku. Dobra, tutaj mamy jakieś regały. O, coś jest. Fauna i flora Luizjany. Aligatory nie są najbardziej przerażającymi drapieżnikami. Okej. O, i tutaj mamy informację o moskitach. Ja wcześniej nie znalazłem tej książki, ale mimo to odkryłem, że wystarczy cytryna, aby pozbyć się tych komarów. Fauna i flora Luizjany. Patrzcie, mamy szopa. Szopa widzieliśmy na zewnątrz budynku. Chociaż obyczaje szopa w Luizjanie są bardzo podobne do obyczajów jego kuzyna z lasów wschodniego wybrzeża, to jednak istnieje kilka różnic. W dzikich zakątkach Luizjany istnieje wiele unikalnych wrogów szopów, w szczególności pewne gatunki wodnych węży. Z tego powodu szopy w tym regionie spożywają swoje posiłki w gniazdach, zwykle umieszczonych w konarach drzew na pewnej wysokości, która jest łatwo pokonywana przez szopa znanego ze swej zręczności, lecz ciężkiej do pokonania przez jego wrogów. Głównym składnikiem ich diety jest padlina, w szczególności jeżeli mówimy o samicy z młodymi. Jej zaopatrzeniem na dodatkowe proteiny, aby utrzymać produkcję mleka, powoduje, że padlina jest doskonałym źródłem pożywienia. A book on the fauna and flora of Louisiana. Cenna informacja. My widzieliśmy szopa na zewnątrz, więc być może teraz, kiedy posiadamy te informacje, uda się wziąć padlinę z kuchni. No i w jakiś sposób wywabić tego szopa ze swojej kryjówki. Tylko teraz tak, ja muszę się ogarnąć, gdzie ja w ogóle się znajduję. Okej. O! Champagne. Maybe this will satisfy that old man of the same name. Wziąłem butelkę alkoholu, butelkę szampana. My będziemy musieli się udać do szampana, bo potrzebujemy łodzi, żeby dostać się na bagna. Czyli już mamy jakiś kolejny element, który pozwoli nam na pewno ruszyć fabułę do przodu. Dobra, tu sobie zaszliśmy ten pokój dookoła. A tutaj jest kuchnia. Spójrzmy, czy ja będę mógł wziąć tą padlinę. It's a ham. What a delectable aroma. If only I were hungry. Niestety nie mogę tego zrobić na tą chwilę. Czyli czegoś jeszcze nie odkryłem w tym miejscu. Karoluchy, fuj. Ogólnie przeczytałem komentarz pod ostatnim odcinkiem od Białej Wilczycy i ona mi powiedziała, żebym zbierał kwiaty. Ale które kwiaty? Przecież ja nie widziałem, żeby one były w jakiś sposób klikalne. No tutaj ewidentnie nic zabrać nie mogę. Niby będę potrzebował ich, żeby zrobić jakiś bukiet. This should prove useful. O! Coś jednak wziąłem. This should prove useful. This should prove useful. We must find that fisherman, the one at the docks who gave us information. He could help us. You're quite right, Watson. Besides, it would be wise to visit a young woman. A young woman? No tak, będziemy musieli udać się na statek, żeby porozmawiać z tamtą młodą kobietą. Czyli co, po raz kolejny udajemy się do dystryktu portowego. Run, Watson, run! Wow! Strzelają do nas. We outran them, Holmes. Surely not, Watson. They ceased their chase only when they saw we continued towards the port. Apparently they have orders to kill intruders only as a last resort. Is this supposed to reassure me? No miejmy nadzieję. Watsonie, nic nam się nie stało. Dobra, skoro jesteśmy w tym miejscu, to chodźmy na ten statek. Może uda się porozmawiać z tą młodą kobietą, którą zresztą widzieliśmy na zdjęciach. Good evening, my darlings. Come to have a little fun, have you? Well... No, madam. We merely wish to speak with one of your boarders about an extremely urgent matter. Of course you do, darling. How much money you looking to spend? The matter is, madam, I must protest. It's not what you think. This is extremely urgent and involves nothing questionable.
Oh, sure, I understand. I know all about these urgent matters you fellas have to talk about with the girls. But unless I see the color of your money, you and your urgent matters best keep on moving. At least there are two of you. You can always lend each other a hand. What did she just say? These Americans have such colorful expressions. Masz rację, Watsonie, ten żart był nie na miejscu. Ja chcę wejść do środka, wpuść mnie, kobieto. Ogólnie co ja mam w ekwipunku? Mam kwiaty. Mam butelkę szampana. Ogólnie nie mam już pieniędzy. O! Bukiet kwiatów. Good evening, my darlings. Come to have a little fun, have you? Well, No, madam. We came to give this bouquet to one of your boarders. You know who I'm talking about. We have something very important to say to her. Good evening. You brought these flowers? Who are you? What's happened to... Mr. Arnson? We still do not know exactly what has happened with the gentleman, but we are here to try and find out. Listen to me, miss. Lucy. My dear Miss Lucy, my friend and I have come here all the way from England. You may have seen us this morning with the sheriff. Are you working for him? No, actually we suspect him of obstructing our investigation. Our case has some remote connection with Mr. Arnson, so we went to his home to talk with him. While there, we found evidence he has been abducted and one of his servants had been murdered. Kidnapped? But why? I don't know, but time is running out. Please tell us what you know about Mr. Arnson. And, Miss Lucy, omit nothing. Even the most trivial of facts may prove to be of great importance. He is such a kind man and had promised we would be married this autumn. He arrived in New Orleans about 2 years ago. He's a hunter and was to stay but a few weeks. He was after something in the swamp, Lord knows what. Then we met here. I had just started working, you see. Madam said that she would let me leave only if my debts and worth to her was paid off in full. A few weeks ago, Miss Arneson, said that he had the solution. Maybe he had the money and was kidnapped by people who wanted it. It would have been a small fortune to most folks around here. And you know where he could have hidden it? Oh, I don't care about the money. If it could bring me back Errol, I'd give it away gladly. He showed me a secret room upstairs. He shoots with a gun to open it. He says that nobody else can succeed but a real marksman. Behind the wall is a cupboard with weapons and a little box hidden behind a big rifle. His money is inside. To open the gate of the cupboard, he uses signet ring that he wears on his right hand. But how can any of this help you? You don't have his ring. You have been of greater assistance than you may realize, Miss Lucy. If Mr. Arnson is still alive, we shall bring him back to you. Come on, Watson. Now, Watson, let's explore this swamp. we must find that fisherman, the one at the docks who gave us information. He could help us. Okej, czyli jednak da się otworzyć tamtą szkatułkę, która znajduje się w domu Arnesona. No tak też myślałem, że brakuje mi jakiegoś elementu w ekwipunku i dlatego nie mogę tego otworzyć. Będziemy potrzebowali sygnet. Ale zanim się udamy tam z powrotem, Sherlock i Watson muszą popłynąć na bagna. W tym celu udajmy się z powrotem do szampana, a wiecie, tego starego alkoholika. No i zapytajmy się, czy wypożyczy nam łódź. Miejmy nadzieję, że tak, że nie będzie miał żadnych problemów. Dobra, mamy dość długą drogę do pokonania, ale już znajdujemy się praktycznie na miejscu. Mam alkohol, mam nadzieję, że za tą butelkę użyczy nam ten mały wodny pojazd. Good evening, sir. We are interested in a short trip along the bayou into the nearby swamp.
My, nobody but some fool go in that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne take you then for a fact. No, sir. It is of the gravest importance that we could go to the swamp, and tonight. No ways to get there. Unless we have some boat hereabouts. Now, I can sell you the boat, but tell you true, you get your own selves to the swamp. I believe we can find some manner of payment that you will find satisfactory. We shall return. No dobra, spróbujmy zatem z tą butelką szampana. Will this cover the cost of a boat? It been kept in a bad way. My foot, it warm now for sure. All this'll get you is them planks from the woodpile around there. And one of your lanterns. Sold. What do you expect to do with this, Holmes? Build a raft? Watson, let's pay a visit to this Anson. Okej. Mam kilka desek, mam również latarnię, mam gwoździe i młotek. Może coś będę mógł z tego zbić. Drabinka. Ale po co mi drabinka? Mam też ten klucz. I believe we can find some... We should find a way to pay this man. Musimy złożyć wizytę Arnesowi. Dobra, wiecie co? Wybierzmy sobie naszą mapkę i udajmy się po raz kolejny do dystryktu francuskiego. Would you be so kind as to explain to me why we are coming back with these wood planks? We are searching for a signet ring, Watson. And how do these planks help us find it? We must recover the hand that wears it, so we must find a way to lure its finder. But whom are you talking about, Holmes? Skoro była tutaj odcięta ręka z sygnetem, czyli była to tak naprawdę padrina, a skoro szopy odżywiają się padrinom, czyli zapewne chodzi tutaj o szopa. The facts speak for themselves, Watson. The key that unlocks Anson's cupboard is the signet ring he customarily wears on his right hand. There was the very same severed by one of his kidnappers when the poor man clung to the bush we saw on the way to the bayou. It so happens that raccoons are attracted by carrion and also are quite taken by shiny objects. No doubt one has made off with our missing hand and its ring. I noticed their tracks nearby, and no doubt they have a nest in this area. Find the raccoons, and we find our hand. As you put it, it seems quite obvious, Holmes. It's simplicity itself. But now we need to place some bait so the little fellow will come out and take us back to his den. Potrzebujemy przynętę, czyli prawdopodobnie chodzi o tą starą szynkę, która jest tutaj w kuchni. I'm going to set this outside to attract the little devil. Okej. Tylko teraz pytanie brzmi, w którym miejscu miałbym tą szynkę umieścić? No gdzieś na zewnątrz. Tylko gdzie? Gdzieś tutaj, przy tych śladach krwi? No bo szop teoretycznie uciekł gdzieś tutaj, na to drzewo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że ja bym musiał wejść na balkon i gdzieś tam na balkonie umieścić tą szynę. No być może. Spróbujmy. No bo ewidentnie gałąź prowadzi na górę. Ale to chyba nie jest dobre miejsce. No wiecie, myślałem, że przy tej gałęzi gdzieś tutaj postawię tą szynę, szop przyjdzie po gałęzi, weźmie to, a my odkryjemy, gdzie on tak naprawdę się udał. Ale Watson nie przyszedł tutaj ze mną, Watson cały czas stoi na dole, więc obstawiam, że to jest jakaś wskazówka, że powinienem jednak zejść na dół. A może po prostu Watsona wysmarujemy tą szyną?
i Shop przyjdzie do Watsona. No, przesuń się, dziadzie. Są jakieś ślady. Ślady szurania. Chyba, że gdzieś od drugiej strony? Może tutaj? Nope. No nie. Słychać muchy w tle. Dobra, teoretycznie tak. Ja muszę znaleźć norę, do której schował się ten Shop. Kiedy my szliśmy sobie wcześniej tędy, cyk, 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 cały czas prosto, to ten Shop znajdował się gdzieś tutaj, przy tym drzewku. I zwiał w to miejsce. Czyli może faktycznie gdzieś tą padrinę powinienem położyć tutaj. Watson, there's the nest. It's on the roof, above the balcony. Jest na dachu powyżej balkonu, okej. Czyli tak czy inaczej muszę udać się na górę. Od razu sobie drabinkę wybiorę w naszym ekwipunku. I teraz tak, wychodzimy sobie tymi drzwiami. I tam... A, jest dziura, widzicie? Jest, faktycznie. Excuse me, madam. I'm merely passing by with no wish to disturb you, although I'm sure you found Mr. Arnson to be a man of good taste. W sumie tak naprawdę nic więcej mnie tutaj nie interesuje. Shop może zjeść tą rękę do samego końca. Nikomu też się już do niczego nie przyda. Ale mamy sygnet, więc teraz spokojnie możemy udać się do pokoju ze zwierzętami wypchanymi i w końcu otworzyć tą szafę, której nie mogliśmy wcześniej. Bingo! What a splendid weapon. Indeed, it'll be of great advantage in the swamp. Okej, wzięliśmy jakąś wiatrówkę. Strzelba na słonie. Here's what we need to buy a boat. Wow, ile mamy tutaj forsy. No myślę, że szampan za taką kwotę sprzeda nam łódź. I może dorzuci coś od siebie. You should have listened to me, Mr. Holmes, and gone back on your boat. It's the sheriff. Quickly, load the rifle, Holmes. No, Watson. Forget the gun and see to the ladder, and quickly. Okej. Spierdzielamy. Szeryf ze swoim przydupasem tutaj przyszli. Gdzie tą drabinkę by miał postawić? Na pewno gdzieś tutaj. Let's go, Watson, to the port. O, mało brakowało i byśmy zostali złapani przez szeryfa. No dobra. Pub, chata szampana. Zrobiliśmy sobie skrót. Po prostu wybraliśmy mapkę. Szybka podróż. Have we enough to buy a boat, sir? For sure. Excellent. Could you tell us the best way to reach the swamp area nearest to the rich parish? That's simple enough for any fool. Sail along the river crook and keep close to the shore. There is one last service you can do for us. The boat from which we disembarked is scheduled to leave tomorrow for Europe. Could you take a message to the crew for us? We may need for them to hold their departure until 8 o'clock in the morning. Will do. And one last thing. How may we identify old Sam's racks from any others? Old Sam's racks be marked with blue and white tops.
Okej. Now, Watson, let's explore this swamp. No dobra, pływamy sobie łódką. Tylko w którą stronę powinienem płynąć? W prawo czy w lewo? Tu coś mamy. Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. Jesteśmy na właściwej drodze, okej. O, i kolejne rozwidlenie. W lewo czy w prawo? Chyba płyniemy w dobrą stronę. Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. Okej. Watsonie. A teraz w prawo czy w lewo? Chyba tu jest kolejny ślad. Nothing of value there, Watson. Nie ma tu niczego wartościowego, Watsonie. O. Dokładnie. Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. A to co za kamień pokryty krwią? Blood! Here now, this is hardly reassuring. Mało pocieszające. O kurde, tam są jakieś zwłoki na górze. Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. But what is this horror, Holmes? Where have you taken us? Near the goal, Watson. Near the goal. Okej. I can think of nothing useful. What are we to do, Holmes? U góry zwisają zwłoki, drzewo jest pokryte krwią. I can think of nothing useful. What are we to do, Holmes? Good God! Look in the water! What monsters! No, Watson. They are crocodiles, and apparently not very accommodating. I can think of nothing useful. What are we to do, Holmes? We must find some enticing food to lure them away from here, Watson. Let us think. Holmes, I fail to see how they feed these creatures and do not rely on me to dive in. Okej, mamy tutaj mnóstwo forfiterów. Ale tak naprawdę tylko z jednej strony, więc prawdopodobnie tam będę musiał płynąć. W jaki sposób pozbyć się krokodyli? No oczywiście w jakiś sposób ściągnąć te zwłoki na dół, wrzucić je do wody i obstawiam, że za pomocą strzelby. Bravo, Watson. Here is what will draw these reptiles in that direction and free the passage. Much better. But let's hurry and get ourselves across before we become their next course. Okej. Krokodyle nie stanowią już dla nas większego problemu, ale jest jakaś gałąź. Czy coś tu znajdziemy? Nie. Attention, Watson. We arrive. Stand ready. Here now, this is hardly reassuring. Dotarliśmy na miejsce, wow. Watson, see what you can do for this poor man. His servant took a harsh and terrible revenge by letting him go to these wild men. As for the others, I'm afraid we are too late. I haven't examined everything yet. Jeszcze wszystkiego nie zbadałem. Jestem ciekaw, czy ten gościu żyje. Mogę go pogilgać po stopie? Nie mogę. Pitiable and blind fools! Are you not aware of the Great One's arrival? Even now, his servants are coming across his kingdom, and the enlightened will give up their flesh to him. All will be present for his awakening. Do not fight the calling! Soon he will end his dreaming, and your world will be swallowed whole. Bow down and give thanks. You are the food of his new world. I've got it, Holmes! Nie sądziłem, że z Watsona jest taki dobry strzelca.
A, dziwny gościu. This sinister figure was also a cannibal. Bored by seafood, was he? I wyjadł za to flaczki z tego człowieka. Wow. No widzę, że nie jedną ofiarę tutaj zjadł. Ale co w związku z tym? Co powinienem tutaj zrobić? I haven't examined everything yet. Jeszcze wszystkiego nie zbadałem. I haven't examined everything yet. Rozbity posążek. I haven't examined everything yet. Dobra. Tu iść nie mogę. Przy tym nic zrobić nie mogę, ale fajnie wygląda niebo. A good number of people have been here, not long ago, and indeed not freely. Okej. No była grupka ludzi, ale już ich nie ma. Zostali pożarci. We must act quickly, Holmes. Cthulhu. I cannot do this. Nie mogę tego zrobić. What a strange book. I've never seen these idioms before. How perfect. It'll provide welcome diversion during our return voyage. Wziąłem książkę Kłamana Kandlua. Czy jak to się w ogóle czyta? We must act quickly, Holmes. Holmes, help me to carry him to the boat. I really can't say if he will survive the voyage back. By the devil, that'd be Arneson. Indeed. Do you know someone who can be accommodating and tend to him? You takes yourselves round and sees that little Lucy what lives on the boat. I know where Lucy is. Please, help my friends to lift this poor man to the wharf, and I will go find Miss Lucy. What can we do for you, my pretty one? Dear madam, could you tell Lucy that we have found Mr. Anson, and tell her to hurry? This may be her last chance to see him while he still breathes. Lucy! Lucy! Ah, here you are. This gentleman found you fella. My God, can it be true? Sure enough, as he say. What have they done with you? Oh, my poor love! He has lost his hand and is in deep shock. But with rest and tender care, he has a good chance to survive these injuries. Oh, madam, please, please. If I could have a moment, we found this sum of money, which is a large amount and belongs to Mr. Anson. I think it is fair to entrust it to your care. Well, this seems all right then. I will take good care of you. You'll see, my love. About Anson's place, there was some disorder left there. If you could be a good man and set things right. You can count on old Champagne for every little thing. Now, that's a fact. I can see our friend is in good hands. We better hurry, Watson. I see our ship is making ready to leave.
Watson, I have told you several times now, I am not to be disturbed. But Holmes, you have been locked inside your cabin for all of 4 days now. Outside, the sun is simply radiant, and the wind from the sea... If you approach me, Watson, I will throw you out. Now, leave me. Blast it all, Holmes! I am bored. I can't take these sailors' conversations for another minute. We have an understanding, Watson, each to his purpose. I will look to the translation of the book. You are to study the figures written out by our young friend Davy. Now, get on with your task and leave me to mine. But you know that these enigmas are not my strong point. Wouldn't you have some other task which is better suited to my skills, Holmes? Of course. You're a man of letters, after all. So, return to the bridge, take your trusted notebook, and apply your mind to editing this small writing. Agreed. On what subject? It is my monograph on the calculated trajectories of gull excretia. Good day, Watson. I see we have received a message, undoubtedly from my brother Mycroft. No i powróciliśmy na Baker Street. Sherlocku, powinieneś otrzymać ten list po swoim powrocie z Ameryki. Twoje instrukcje podążyły śladem listów Szwajcarii. Sądzę, że wyniki cię usatysfakcjonują. Kilka dni temu władze szwajcarskie przeprowadziły inspekcję Instytutu Czarna Szarotka i odnalazły dowody na poważne naruszenie ustalonych etycznych norm medycznych, co jest całkowicie zgodne z twoimi odkryciami. Dr Gygax został również odnaleziony i zatrzymany. Niestety, zanim ktokolwiek mógł zareagować, podjął desperackie kroki. Posiadał małą, ale niezwykle zabójczą dawkę cyjanku potasu. Zanim ktokolwiek go powstrzymał, połknął tą truciznę i zmarł na miejscu. Jego pracownicy zaprzeczali, jakoby wiedzieli o morderczych praktykach doktora, a dowody podtrzymują konkluzję, że byli tylko zwykłymi pracownikami wypełniającymi polecenia. Nie znaleziono żadnego śladu Hindusa, ale twój przyjaciel inspektor Bilger poinformował mnie, że podczas przeszukiwania na podziemnym poziomie instytutu jego ludzie odkryli spryskaną krwią studnię. W pokoju tym słyszeli również dziwny, maniakalny śmiech, który wydawał się pochodzić z tej samej studni. Inspektor sądzi, tak samo jak ja, że ten dźwięk był krzykiem zebranych na placu szpitala pacjentów. Teoretyzuje on, że z powodu obecności tej osobliwej akustyki dźwięk ten był tak zniekształcony, że wyglądało to, jakby pochodził z tej odrażającej studni. Muszę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z jego rozumowaniem i wspominam ten osobliwy raport jedynie po to, aby powiadomić cię o wszystkich faktach. Powinieneś również wiedzieć, że od czasu tego odkrycia to przerażające pomieszczenie zostało trwale zamknięte. Chociaż większość dokumentów doktora Gygaxa została zniszczona przed przybyciem szwajcarskiej policji, to jednak pewna liczba sprawozdań przetrwała. Były one zgodne z śladami serii podejrzanych transakcji. Nawet osławiona poufność banków szwajcarskich ma swoje granice. To, czego się dowiedziałem, chociaż pozornie fantastyczne, jest całkiem prawdopodobne. Wydaje się, że dr Gygax położył swoje łapy na znacznej części, jeśli nie na całym zaginionym skarbie lorda Rockfishtera. Pewnie pamiętasz tę historię. Lord Fichter, niesławny londyński miliarder, ożenił się z Amerykanką. Mieli tylko jedno dziecko, chłopca imieniem Archibald. Po ukończeniu przez chłopca nauki i osiągnięciu pełnoletności wyruszył w podróż na wschód, aby zająć się interesami ojca. Poza swoimi posiadłościami w Anglii, Lord Rockfisher posiadał również pewną ilość kopalni klejnotów w Indiach. Po 2 latach Archibald zgromadził fortunę w drogocennych kamieniach, wszystkich największej jakości. Najwspanialsze z nich zostały umieszczone w skrzyni, którą wziął ze sobą na pokład statku zmierzającego do Anglii. Wówczas szczęście odwróciło się od niego. Ani on, ani kamienie nie zobaczyły lądu, ponieważ potężny sztorm zatopił statek w pobliżu wybrzeża Indii. Przeżyło jedynie kilku członków załogi. Ciała pozostałych zostały wyłowione z morza poza jednym, godnym uwagi wyjątkiem. Nie było śladu po Archibaldzie i jego słynnej skrzyni, a tragedia zebrała znacznie bogatsze żniwo. Lord Rockfisher był zdruzgotany wieściami i zmarł wkrótce potem. Dotknięta bólem Lady Rockfisher powróciła do rodzinnego domu w Bostonie. Ona sama zmarła nie tak dawno temu i to, co niegdyś było arystokratyczną rodziną, przeminęło. To, czego zapewne nie wiesz, to to, że Archibald Rockfisher, zanim wsiadł na pokład statku, miał kamienie starannie udokumentowane i spisane. Miałem szczęście wiedzieć, że dokumenty całkiem niedawno. Porównując szczegóły, mogę powiedzieć z największym przekonaniem, że niektóre z tych kamieni, które powinny spoczywać na dnie Oceanu Indyjskiego, w cudowny sposób pojawiły się w samym środku Alp szwajcarskich. Nie udało mi się odkryć dokładnie, jakie fakty doprowadziły Amosa Colbiego, człowieka agencji Northwood, w ten rejon, ale może ty wiesz więcej na ten temat. Z poważaniem, Mycroft. Strange. Here, read this, Watson. Indeed, but the possession of such a treasure is an end in itself. Why the devil go through with such an elaborate masquerade?
Money is often the motive of the basest acts, but not in this case. These are deep waters indeed, Watson. These people follow some other dark purpose, so desperate that it justifies any sacrifice and great risk. You frighten me, Holmes. I know, sometimes I frighten myself. Enough of idle speculations, Watson. I asked you to study the figures drawn by young Davy. No doubt they are some cipher. What do you make of them? Jakie jest rozwiązanie kodu zapisanego przez młodego Davy'ego? Okej, mamy tutaj ciąg cyfr. Ogólnie jestem bardzo słaby, jeżeli chodzi o zagadki matematyczne, liczbowe itd., itd. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jak mam się do tego zabrać. Ale moi drodzy, to nie szkodzi. W tym momencie kończymy ten odcineczek. Jeżeli macie jakiś pomysł bądź wskazówki, jak zabrać się do tej zagadki, napiszcie mi to w komentarzu. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!